Jeśli podoba Ci się to, co robimy i chcesz wesprzeć naszą pracę, możesz to zrobić poprzez serwis Patronite. Link w opisie. No может быть еще и 18 на два дня или на одну ночь. А, я хотела сказать, у нас остался сыр и колбаса, можно же? Просто чтобы мы с тобой не таскали. Можете сесть. Спасибо тогда большое. Все, ключи все оставили. До встречи, спасибо большое. Спасибо. Mam nadzieję, że on zrozumiał, że to był żart, nie? Że nie zje moją kiełbasę, Maty. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy kolejny dzień w Kazachstanie. Jesteśmy w Almatach cały czas, ale już ostatnie chwile. Na dzień dzisiejszy przewidziane są 2 lub nawet więcej poważnych i trudnych misji. A mianowicie po pierwsze postaramy się nie dać się oszukać. Chcemy dzisiaj wyjechać za miasto. Jakieś 200-300 km za miasto jedziemy na wschód i tam nie jeżdżą żadne autobusy. Już wczoraj się zorientowaliśmy, bo byliśmy na dworcu autobusowym. Prawdopodobnie zostaje nam tylko opcja z taksówką. No i tam na tym dworcu stoją taksówkarze jak takie stado sępów. Czekają na ofiary, ale są bardzo nieuprzejmi, tak? Wczoraj już jakoś rozpytywaliśmy się o ceny i wiemy, że próbowali z nas zedrzeć. Mam plan ogólnie, że wstaniemy troszeczkę przed i jak będą swoi ludzi podchodzili te lokalne, będą widzieli, że idą jakby z reklamówkami, z tymi plecakami w stronę taksówki, to zapytam po prostu, ile oni dają do tego miasta. Dlatego, że nam kierowca wczoraj powiedział 3000, inny powiedział 2000, a ja powiem Ci, że spokojnie można za 1000 czy 1,5 dojechać. No, chcemy wykazać się sprytem niespotykanym i no zobaczymy jak będzie. No dobra, widzimy się na dworcu. Шелек едет автобус или маршрутка? Там просто написано. Шелек. Чилик? Да. Диспетчер у него спросит, сейчас, по-моему, не едет, да, по-моему? Шелек или Шелек, автобус едут? Ага, и там таксисты, да, только? Маршрутка, автобус. Маршрутки тоже ходят. Ага, спасибо большое. Чилик, Болгар отвезет, Болгар. Чилик, вон такси. Маршрутка нам нужна. А вот. Чилик? Почему вас продают? 800 тенге. О, а это что за новость? Микрофон. Микрофон. Собачка. Просто разговор? Еще раз. Просто по телефону разговаривать или что? Да, Не, да, не, чтобы не. лучше. Чтобы разговор был чище, как бы записывал. Шума поглощает. Да, Да, чтобы да. шум Do you побил. speak Russian? Да, Yes, I я do. говорю. Yeah. Да. I Но не speak- очень, не очень. I speak English a little bit. You Okay? speak English? Huh? Speak English a little bit. You speak very good. Yes. Yeah, very good. How many people? Two Two, people. yes. Just two okay. people. Please. Thank you so much. Thank you very much. Здравствуйте. Здравствуйте. Siedzimy w autobusie, takiej małej marszrutce i czekamy aż się ludzie zbiorą. Jedziemy do miejscowości Szelek. No. Płacimy jakieś 6 zł, 6-7 zł na osobę, a stamtąd będziemy mieli jeszcze do przejechania jakieś 150 km. Let it all go. It's not worth it anymore. You can't convince them or change their minds. It's hard to be kind. До свидания. Спасибо. Удачи. Dobra, wysiedliśmy. Teraz będziemy łapać stopa.
Ты куда вы едете? Это прямо или направо? Сюда, да? Мы едем в Тегель. Да? Да, можете навести. Спасибо. Добрый день. Сама судьба? А что, мы туда отдыхать едем? Да, мы с Польши приехали. Спасибо, меня зовут Матeusz, Anna Фарангист. Амрулла. Я уйгур. Вы уйгуры. Рад познакомиться. А вы сами где родились? Я в уйгурском районе родился. А, здесь, да, в Да, Казахстане? вот где горячие источники. А уйгуров здесь много? Знаете, здесь очень много их, но они цифру не говорят. Да, не говорят. Это Здесь что китайская политика идет. Я знаю, что больше миллиона есть. Они говорят 250, где 300 с чем-то тысяч есть. в Узбекистане тоже есть, но Узбекистан поменьше. В свое время в Анжане очень много уйгуров было. При Сталине Да, их заставляли, чтобы нация была узбек. Узбек писали всех. Тоже политика была. И в Китае, да, но там нехорошо, да? Там Да. 27 миллионов уйгуров. 27 миллионов, там геноцид идет Да. сейчас. 16 тысяч мечетов уже разбили. В 49 году обманным путем они в аренду взяли китайцы. Теперь обратно не дают нашей земле. У нас и флаг, герб, все есть. А здесь как уйгурам живет с Казахстаном? Нормально же здесь? Это я, например, я здесь родился, Ну. я гражданин Казахстана. У нас тоже давит здесь казахи. Вот ты уйгур, ты такой, ты вот Не такой. понимаю вот это, Да, зачем так? зачем вот это нацизм нужен? Widzisz? Ja teraz nawet ujgurski rozumiem, Patek. No dobra, dojechaliśmy, jesteśmy, wydaje się, po środku zupełnie niczego. Tak. Tak, po środku niczego, ale do Saty mamy do przejechania jeszcze z 50 km, myślę. Ale okolica niesamowicie wygląda, nie? No, Trzeba powiedzieć. góry dookoła, wszędzie góry. Tak, pustka zupełna, ale... Dobra, dojechaliśmy, ale nie była to przyjemna podróż. Bardzo. Ziomek, który nas podwiózł, Jechał chyba, nie wiem, 200 na godzinę i na zakrętach 180. Po prostu waliło mnie w prawo i w lewo, po prostu jak takie mięso po prostu. tak jak I mięso, chce mi się wymiotować i głową mi się kręciło, bo to jest... masakra. Mnie też już pod koniec zemdliło No od i... początku wzięło to w ogóle. No, a to było 70 km po takich drogach. Jeszcze w ogóle w pewnym momencie były takie dziury, to chyba jakieś, nie wiem, trzęsienie ziemi tam przeszło. Albo coś spadło Albo może, coś spadło. No. Jesteśmy chyba gdzieś w centrum wioski. Idziemy szukać jakiegoś miejsca do spania. Здравствуйте. А вы не скажете, здесь есть гостиница? Куда? Гостиница, здесь можно остаться где-то? Ой, много гостиниц. Много? Много. Вот этот дом гостиница, вот этот дом гостиница. Ага. А, много. Ага. Спасибо. Все, спасибо. Спасибо. 5 лет же не реагуешь, до твоего дома вхожу не могу. Kurde, chłodno będzie mama Maxa, wiesz, bo oni nawet nie grzeją, zobacz, coś takiego mają. Nie, mi się to nie podoba. Nie podoba Ci się, tak? Pierwszy nam się nie podoba. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас здесь гостиница? Не работает. А, не работаете не уже, работаете. да? Здравствуйте. Это же у вас здесь гостиница тоже, как гостиница, работаете? А можете показать комнату и сказать на человека у вас какая цена? Спасибо. 120 zł na osobę to jest masakra. W Almacie za taką cenę za osobę to byśmy spali w jakimś 4-5 gwiazdkowym hotelu. Ewidentnie chciała na nas mocno zarobić. Здравствуйте. Спасибо большое. Спасибо.
Zakwaterowaliśmy się, było drogo, ale z jeden takich tańszych i w miarę okej hotelów znaleźliśmy. No nie było generalnie łatwo, nie? Znaleźć No. tutaj. Ceny tutaj są Naprawdę, z kosmosu. Po prostu europejskie ceny, a standard Warunki azjatycki. to jest, Bardziej chodzi o to, że jesteśmy trochę nieprzygotowani, szczerze mówiąc, na tego typu bo ceny, nie bo oczekiwaliśmy. gotówki mamy bardzo, bardzo ograniczoną ilość. W sensie jak braliśmy gotówkę, to wydawało nam się, że mamy i tak nadmiar spory, no ale się okazuje, że przez te ceny tutaj to bardzo na styk jesteśmy z gotówką, a tutaj żadnego bankomatu nie ma. Najbliższy bankomat jest kilkadziesiąt kilometrów stąd, więc musimy bardzo rozsądnie zarządzać pieniędzmi w tym momencie. No a mówię, ceny naprawdę nas po prostu zbiły z nóg. Idziemy, szukamy jajka. Chcemy u kogoś po prostu do domu pójść i zapytać, żeby nam nie sprzedali. Здравствуйте, а у вас можно купить яйца домашние? Продаете? Яйца? Да. Нам сказали, у вас здесь продают. Przyszliśmy spróbować kupić jajka, ale tutaj ktoś chce od nas czegoś innego niż sprzedać nam jajka, nie? Ты малый. Oj. Спасибо. Nie wezmę. No. Spasiba. Спасибо. Пока. Пока-пока. Kupiliśmy 10 jajek za ile? Za 4 zł? Za 4 zł 10 jajek domowych. To jest akurat tanio. No. Ciekawe, czy pani sprzedaje normalnie, czy tak po prostu w drodze Mi wyjątku się nam wydaje, sprzeda? że w drodze wyjątku. A Tak? nie chcesz zobaczyć dzieciątków? Kurde, zapomniałam zapytać, bo ja chcę pogłaskać tych dzieci małych, tych krów. No, To jest dziwne trochę, ale tak. ja lubię. Ja bym Trochę. szczerze chciałam kiedyś może pomieszkać w takim czymś, gdzie będą psy, krowy, gęsi, łabędzie, Ej, ale wszystkie. wiesz co, serio, fajnie byłoby mieć kiedyś Pojechać? zwierzęta. Nie, mieć u siebie. Tak, ale wiesz, nie tak, że ich domu. potem żrać, nie? A kury trzymać dla jajek, a krów dla mleka. Tak, no. Bo ja nie mogę jakby, okej, ja jem mięso, tak, ja jem wszystkie kury, mury, Ale byś się ale z nimi jeżeli zakolegowała. sama, nie? tak, jeżeli bym sama to wyhodowała i sama bym karmiła, to bym nie mogła ich zjeść, nie? No tak. Więc mogłabym mieć jedną krowę, A świnie dlaczego byś miała? no świnie nie, bo Dla ja towarzystwa po prostu. nie chcę, żeby więcej zwierzaków było. Może wam pomóc? A taki słodziutki był, tak siedzi, bebe. A jak oni ich liczą przed domem, myślisz, że przed chowaniem ich liczą jakoś? Właśnie się zastanawiam, skąd No to tak, wiedzą, przecież oni nie? po jednym puszczają, na przykład dziadek też jak miał kury 30-40, jak oni siedzą, to on wchodził i liczył ich wszystkich, nie? Szkoda, on tak za nogi go trzyma, kurczę. A ten w ogóle 3 kurde przytulał, nie? Nie, fajnie mieć takich zwierzaków. A wiesz, że oni też naprawdę, też są przyzwyczajeni, tylko że to są koty i psy. Jak ich też będziesz lubił, głaskał, ja ci serio mówię. U nas była taka krowa, Masza, my u sąsiadki ją kupiliśmy, chcieliśmy w ogóle na handel, coś tam, a wiesz, że my ją bardzo polubiliśmy i po prostu nie mogliśmy ją na mięso oddać. Trzymaliśmy aż tak ją długo, żeby trochę się starsze się stało, bo wtedy na mięso jej nie biorą, tylko na urodziny, żeby dziecko rodziło, nie? Parunia pomogła trochę ze zwierzętami. Gdyby nie No. ty, to myślę, żeby pouciekały te No ja baraszki. też tak myślę. Bardzo fajna wioska wam powiem, wiecie? Taka jeszcze jakby wśród gór. Jak będziecie na południu Kazachstanu, tu w okolicach Almaty, no to na pewno będziecie chcieli przyjechać tutaj nad te jeziora, ale spędźcie trochę czasu tutaj, pospacerujcie po tej No. wiosce, bo jest naprawdę super. Warto. Czekaj, pomidorobówki, Wodę jakąś proponuję wziąć. wodę. Może tu?
А есть негазированная вода 1,5-литровая? Негазированная вода есть 1,5-литровая? Нет, Нет, да, а? только литровая. A, cebula. А не, возьмем в innym miejscu, nie jest dobra. Помидоров у вас нету, да, овощей? Spasiba. Свидания. Masakra, zapłaciliśmy za te 3 rzeczy. 1400 jest jakieś 13 zł. 13 zł za wodę litrową, Za za makaron. pół litra oleju i za... Za makaron taki jakiś taki ciemny. Dobra, do innego sklepu trzeba teraz owoce. Masakra to będzie z warzywami. Na drugą stronę ulicy idziemy, do drugiego sklepu. No tu się nie opłaca kupować jakieś takie owoce, bo ludzie często nie kupują, a wiesz, owoce, warzywa się szybko psują, nie? Kilka dni już masz czarno. Aha, to chyba trzeba zapukać. O, to już taki bogatszy sklep. Alkoholu mają dużo. Ożywaj. Ale chyba zamknięte. Myślisz? Nie no, ale trzeba przyznać ceny. Masakra. Masakra, nie? Ja nie rozumiem, jak to naprawdę ludzie mieszkają. Ja naprawdę nie mogę po prostu przykalkulować, nie mogę, jak ile zarabiają, ile oni Ja mieszkają. myślę, że głównie z tego, co sami wyprodukują, wiesz, żyją. Swoje mięso, swoje jajka, swoje mleko, chleb kupują, tylko Ale pusty sklep, nie? Taki nic nie ma tam jakby. pusto, no. Jak za komuny, nie? Jak za komuny tutaj. No. Przyszliśmy na kolację do chyba jedynej restauracji w całej wiosce, albo jednej z dwóch maksymalnie. I zamówiliśmy sobie, ja sobie zamówiłem taki lagman smażony, czyli takie ujgurskie danie. Z mięsem, warzywami, taki makaron ręcznie robiony, chleb do tego, dostaliśmy za darmo cukierki i daktyle chyba. No a co Farkia zamówiła, to zaraz się dowiecie, bo jeszcze nie dostałem. Średnio ostre, ale bardzo smaczne. Oko kosztowało jakieś 18 zł. I przyszło moje jedzenie. Jak zawsze jestem mięsożerka, zamówiłam sobie mięso. Przeszłyczka. Z baraniny. No, powiem szczerze, kawałki solidne są. Dobra, to my już chyba będziemy kończyć dzisiejszy dzień. Jeszcze wróciliśmy do tego sklepu, który był zamknięty. Udało nam się kupić parę rzeczy. Zapłaciliśmy 6 zł za pomidory i za cebulę. Tak, No. za 5 pomidorek, malutkie 2 cebuli. No ale cóż, Więc jest jak jest. Jutro jedziemy nad jezioro, 1 albo 2. A póki co mówimy Wam dobranoc, dobrego dnia czy dobrego popołudnia. I do zobaczenia na następnych odcinkach. Pozdrawiamy, cześć!